Stosunki polsko-białoruskie od wielu lat są naprawdę napięte i biorąc pod uwagę tylko relacje pomiędzy władzami obu krajów, można je uznać za silnie nieprzyjazne. Szczególnie wsłuchując się w groźby tamtejszych państwowych mediów o tym, że Warszawa stopi się po ewentualnym uderzeniu atomowym. No co wrogowie, kwiczycie? Białoruś jest teraz państwem nuklearnym. Może odpowiedzieć taktyczną bronią jądrową. Będzie się topić Warszawa i za to nie Wilno. W związku z agresywną polityką rządu białoruskiego nasze relacje stały się jeszcze bardziej skomplikowane. Polska od lat krytykuje białoruskich rządzących za łamanie praw człowieka, demokracji, ataki na niezależność mediów oraz kryzys uchodźczy, jaki wywołał Łukaszenka na naszej granicy, by odwrócić nim uwagę swojego społeczeństwa od narastających problemów gospodarczych. Natomiast on sam notorycznie grozi lub obraża Polskę i Polaków niemal w każdy możliwy sposób. Łukaszenka jest w trudnej sytuacji. Wiemy o tym, że kilkadziesiąt krajów świata nie uznaje wyboru go na stanowisko prezydenta. Wśród tych krajów jest Polska. Od 2020 roku Polska sukcesywnie zaostrza swoje sankcje wobec Białorusi. Wzrost nerwowości w stosunkach pomiędzy Polską a Białorusią związany jest również z tym, że Polska i kilkadziesiąt innych krajów nie uznaje Łukaszenki za legalnego prezydenta tego kraju oraz w związku z coraz silniejszym zacieśnieniem stosunków na linii Łukaszenka-Putin. Niepokoi nas, że Polacy i NATO są gotowi przyjść z pomocą i zająć zachodnią Ukrainę, tak jak to było przed 1939 rokiem. Mińsk pod kierownictwem swojego dyktatora pozwala sobie na bezprecedensowe groźby, których adresatem są nasi rządzący i my Polacy, co z pewnością negatywnie wpływa na dalszy rozwój pozytywnych relacji. Czy zatem jest aż tak źle? Czy naprawdę Białorusini nas nienawidzą? A może to mylne pojęcie kreowane w krzywym zwierciadle białoruskiego dyktatora? Dziś przeanalizujemy, jak faktycznie białoruskie społeczeństwo jest nastawione do nas, Polaków, i czy powinniśmy się obawiać jadu, jakim plują nam w twarz tamtejsze media i sam Łukaszenka. By na dobre rozpocząć dzisiejszą analizę, muszę Wam koniecznie podziękować za Wasze zaangażowanie w formie komentarzy, lajków i subów z dzwoneczkiem. Oczywiście tych, którzy chcą być na bieżąco z moimi publikacjami, a jeszcze nie zaznaczyli tego magicznego przycisku po prawej stronie, zachęcam do zasubskrybowania. Wy wówczas dostajecie powiadomienia o nowych wchodzących filmach, a ten kanał, dzięki poświęconej przez Was chwili, zdecydowanie zyskuje na popularności, za co z góry bardzo Wam dziękuję. Oczywiście zapraszam Was również na zakupy w naszym sklepie, gdzie możecie znaleźć dla siebie i swoich bliskich coś ciekawego. Koniec z biciem piany, ruszajmy, bo czas najwyższy. Niewielu jest chyba Polaków, którzy by nie słyszeli o wyjątkowo specyficznym prezydencie Białorusi Łukaszence, niedoszłym carze Rosji i, jak sam siebie określa, ostatnim dyktatorze Europy. Oto i cała demokracja. Chwała Bogu, że mamy dyktaturę. Cały czas mnie krytykowali. Dyktatura, dyktatura. A przynajmniej jest porządek. Zresztą tych z Was, którzy nieco dokładniej chcą poznać jego karierę niczym naszego nikosiadyzmy, zapraszam do jednego z moich ostatnich odcinków, bo trzeba przyznać, że typ z niego dość barwny inaczej. Ale to już moje zdanie, bo byli i tacy przedstawiciele naszej obecnej władzy, którzy określali go w nieco, nazwijmy to, zaskakujący sposób. A chwilę później mieli amnezję. Ach, te zaniki pamięci u polityków. Zależy absolutnie panu prezydentowi Łukaszence na interesie Białorusi. To widać i widać to, że jest człowiekiem takim ciepłym. Nie było z pana strony sugestii, panie prezydencie, ale może więźniowie polityczni to nie jest dobry standard. Może prześladowanie opozycji to nie jest dobry standard. Nie ma. Nie ma w tej chwili więźniów politycznych. Po tych historiach i po tych zatrzymaniach nadal będzie pan twierdził, tak jak przed kilkoma laty, że Aleksander Łukaszenka to jest taki ciepły człowiek? Nie, ja tak nie twierdziłem, panie redaktor, to zupełnie nieprawda. Abstrahując od takich wypowiedzi, to jedno jest pewne w kwestii Łukaszenki, że ten człowiek z pewnością za nami Polakami nie przepada, a jego ciągłe próby wchodzenia w tyłek Putina i kumania się z towarzyszami z Kremla oraz sfałszowane wybory prezydenckie są tego dobitnym dowodem. Dziękuję Ci, że zgodziłeś się przyjechać. Nie mogłem postąpić inaczej. Ucałować jego nóżki, żeby jakby spróbować Putina przekonać, że jest wiernym sojusznikiem. Te wybory zostały zupełnie odizolowane od normalnej obserwacji. Nie było obserwatorów własnych ani zagranicznych w komisjach.
Białoruski włodarz i jego współpracownicy krytykują Polskę za popieranie opozycji oraz rzekome zakłócanie stabilności na granicy, a także za finansowanie nielegalnych działań i próbę destabilizacji w regionie do tego stopnia, że Łukaszenka regularnie swoimi wyssanymi z palca obawami dzieli się i żali do swojego kremlowskiego druga Putina. Niepokoi nas i was pewnie też, że politycy już podejmują kroki w celu rozczłonkowania Ukrainy. Niepokoi nas, że Polacy i NATO są gotowi przyjść z pomocą i zająć zachodnią Ukrainę. Niepokoi nas to nie tylko z punktu widzenia dzisiejszej sytuacji bezpieczeństwa, jest to również ich strategia w odniesieniu do zachodniej Białorusi. Dlatego uważnie przysłuchujemy się temu, co się dzieje. Ale pomimo tych wszystkich licznych napięć oraz wprowadzanych kolejnych sankcji, Polska i Białoruś wciąż prowadzą ze sobą wymianę handlową i kulturalną, a nasz kraj nadal jest jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Białorusi, która stanowi istotny rynek zbytu dla polskich produktów spożywczych i przemysłowych, nawet wbrew temu, co twierdzi tamtejsza dyktatura. Pozwoliłem na bezwizowy wjazd, a oni nie wypuszczają swoich ludzi na Białoruś. Dlaczego? Ponieważ ludzie jadą do nas i kupują sól. Oni nie mają soli. Dość istotnym faktem jest to, iż w 2020 roku obroty handlowe między Polską a Białorusią wyniosły około 2,8 miliarda dolarów, a w 2021 wyniosły one około 3 miliardów dolarów. Sytuację tą nieco skomplikowały nałożone sankcje i działania wojenne prowadzone u naszego wspólnego sąsiada, czyli Ukrainie. Ale wbrew pozorom w 2022 i 2023 roku, pomimo tych wszystkich napięć w stosunkach między naszymi rządzącymi, które do łatwych z pewnością nie należą, to i tak wymiana gospodarcza trwa w najlepsze. Najważniejszymi produktami eksportowanymi przez Polskę na Białoruś były dotychczas maszyny i urządzenia, produkty i półprodukty chemiczne, części samochodowe oraz żywność. Natomiast szczególnie ważnymi produktami importowanymi przez Polskę z Białorusi były nawozy, paliwa, farby, lakiery, drewno i produkty z drewna oraz meble. Co może być naprawdę zaskakujące, to fakt, iż według informacji podanych w lutym 2023 roku przez Business Insider, pomimo napięć na linii Warszawa-Mińsk, z Polski wyjechały na Białoruś towary warte 7 miliardów złotych, a w niektórych kategoriach po wybuchu wojny wartość eksportu była nawet wyższa niż rok wcześniej. Z całą pewnością na obecne relacje handlowe między naszymi krajami ma wpływ również to, że na Białorusi wciąż działa sporo polskich firm. Kilka lat temu było ich co najmniej 400. Wciąż działa m.in. grupa CDRL, wiodący dystrybutor odzieży dziecięcej w Europie Środkowo-Wschodniej, czy też posiadająca na Białorusi jeden ze swoich zakładów grupa Atlas, producent chemii budowlanej. Wciąż działający tam polscy przedsiębiorcy twierdzą, że choć wycofać się nie można, to trudno myśleć o rozwoju firmy na Białorusi z uwagi na ryzyko wprowadzenia kolejnych sankcji i utrzymujące się napięcia polityczne. Sprawa wydaje się być niezbyt komfortowa, tym bardziej, że gdy polskie firmy rozpoczęły ekspansję na wschód, to nawet na poziomie ministerialnym zachęcano właścicieli do inwestowania na Białorusi, dając możliwość otrzymania bardzo atrakcyjnego finansowania. A teraz wszystko jest zamrożone i ma znamiona dość niepewnego jutra. Komentując całą tą sytuację i widząc obawy Polaków działających na tamtejszym rynku, z całą pewnością w moim odczuciu takie informacje nie napawają optymizmem. Natomiast coraz silniej akcentowane przez prezydenta Łukaszenkę i jego media nastroje antypolskie oraz próby zastraszenia nas jako demokratycznego europejskiego społeczeństwa szczególnie przybrały na sile od momentu rozpoczęcia przez Rosję agresji na Ukrainę. Białystok i Białostoczyzna to ziemie białoruskie. 20 lat szydzono z nich. Na długie 20 lat ponad 4 miliony osób żyjących na okupowanym przez Polaków terytorium byli pozbawieni prawa do rozmawiania w swoim języku. Polska jest hieną Europy. Od kilku tygodni ludzie są straszeni informacjami w internecie, że Polska w każdej chwili może zaatakować Białoruś. A do tego dochodzi fakt, że na jej terytorium odbywają się teraz ćwiczenia wojskowe na dużą skalę. Po co Warszawie taki chwyt PR-owy? Czy to naprawdę? Słuchajcie, niech tylko spróbują. Po prostu niech spróbują. Nie takim łamaliśmy rogi, więc jeśli chcą spróbować, proszę bardzo.
O tym, że despota tam rządzący i jego medialne marionetki chcą białoruskiemu społeczeństwu wpoić nienawiść do Polski i Polaków, najlepiej świadczy fakt, iż od momentu, gdy Putin oficjalnie ogłosił, że Rosjanie przekażą na Białoruś przynajmniej jeden zestaw taktycznej broni nuklearnej, w tamtejszych mediach propagandowych jadem już nawet nie pluto. Tylko wręcz zaczęto go wylewać na nas wiadrami. Przepraszam za takie nieco przejaskrawione porównanie, ale nie da się inaczej określić obłędu w oczach i bzdur opowiadanych przez jednego z głównych propagandystów Łukaszenki, Azaronaka. No co wrogowie kwiczycie? Białoruś jest teraz państwem nuklearnym. Krajem, który w razie napaści na jego terytorium może odpowiedzieć taktyczną bronią jądrową. Będzie się topić Warszawa i za to nie Wilno. Będziemy patrzeć na matowy zachód słońca i na to, jak grzyb atomowy będzie się unosił nad polskim bagnem. Nie pchajcie się, panowie, bo was napromieniujemy. Sami nas zmusiliście. Więc teraz nie narzekajcie, zostaliście uprzedzeni. Co gorsza, takie ataki tego szajbusa na Polskę to oczywiście nieodosobniony przypadek, ponieważ wypowiedzi w podobnym tonie pozwalał sobie wygłaszać już kilka razy. Tylko czy aby na pewno tamtejsi ludzie są aż tak głupi, żeby wierzyć w te dyrdymały? Sami położyli się pod Niemcami jak ostatnia kurtyzana. Polska oddała się Boszom. Mateusz Morawiecki, szef obciachowego polskiego rządu. Bezsens. Wiecie czemu bezsens? Takie jest jego życie. W tym tygodniu powiedział, sam przyznał, że ceną istnienia Zachodu jest garść podłej tabaki. Ponieważ klęski Rosji nigdy nie będzie. Oczywiście poza niektórymi wyjątkami zdecydowanie nie wierzą w zakłamywanie rzeczywistości uskuteczniane przez Łukaszenkę i jego ludzi, co zresztą pokazali wyraźnie w 2020 roku. To właśnie po tym, jak wówczas opozycja w pokojowych protestach nie zdołała obalić reżimu białoruskiego przywódcy, tysiące politycznych uciekinierów opuściło kraj. Ci, którzy nie zdołali lub nie chcieli uciekać, zostali wtrąceni do więzień i skazani na wieloletnie wyroki odsiadki. Inni natomiast trafili do naszego kraju lub pozostałych europejskich, ale również znaleźli się i tacy, którzy wstąpili w szeregi Ukraińskiego Legionu Międzynarodowego, gdzie, jak twierdzą, zdobywają umiejętności niezbędne do przeprowadzenia zmiany reżimu w swoim kraju. W rzeczywistości większość białoruskiego społeczeństwa jest pozytywnie nastawiona do nas Polaków, a nawet uważa, iż Białoruś powinna wyzwolić się spod jarzma dyktatury i iść w kierunku demokracji i uniezależnienia się od Rosji, jak zrobiła to Polska. Dosyć obrazowo mentalność i sam stosunek Białorusinów do Polaków wyjaśnił na przykład w jednym z materiałów OSW ich ekspert. Rzadko dają się ponieść jakimś ideologią, szczególnie skrajnym ideologią. To jest w Białorusinach piękne tak naprawdę. Oczywiście to ma swoje minusy, jeśli chodzi o stosunek do władzy. To też jest czynnik, który pozwala reżimowi trwać tyle lat, reżimowi Łukaszenki. Ale jeśli chodzi o relacje z innymi narodami, jest to korzystne. Jak każdy mały naród, a jest to mały naród, niespełna 10 milionów, z trudną historią i do tego niezbyt bogaty naród, mają swoje kompleksy. Wobec Polaków zresztą one są dość mocne. Zawsze postrzegają nas jako tych lepiej rozwiniętych, silniejszych, trochę aroganckich, którzy próbowali dominować. To się też z historii bierze, kiedy Białoruś wchodziła w skład Rzeczpospolitej Druga Narodów, a potem zachodnia Białoruś w skład II Rzeczpospolitej. Ale jak mówię, oni nie mają takiej skłonności, aby to nieustannie ideologizować, pamiętać o tym codziennie i przekuwać to na takie międzyludzkie kontakty i codzienne spotkania z Polakami. Równie ciekawą opinię dotyczącą tego, jak Łukaszenka chce wpoić alternatywną rzeczywistość swoim rodakom, jest wypowiedź białoruskiej studentki, która z obawy przed ewentualnymi represjami wolała pozostać anonimowa. Posłuchajcie, co ona miała do powiedzenia na ten temat. Przecież on po prostu mówi, jaka jest sytuacja, on przygotowuje ludzi, że tak będzie po prostu w Białorusi, żeby później ludzie myśleli, dobrze, a przecież w Polsce jest teraz to samo, że nie ma kaszy i soli na przykład, tak? Właśnie to, co on próbuje teraz powiedzieć, to tak samo będzie się działo teraz w Białorusi, tylko żeby ludzie, którzy nigdy nie wyjeżdżali, myśleli, że tak że to prawda wszędzie. No właśnie, no i tutaj ta perspektywa też dla Białorusi z tym całym związkiem Rosji i Białorusi, w którą stronę tam brnie Łukaszenka, no to jest to tyle słaba, że tak naprawdę Białoruś państwowość utracić może, tak? No i będzie najgorsza opcja, która może się wydarzyć dla nas, dla ludzi, którzy teraz walczą o wolność Białorusi, którzy robią wszystko, aby pomóc uchodźcom z Białorusi i oni po prostu już tracą nadzieję, że oni w ogóle kiedykolwiek będą mogli wrócić do swojego kraju. Dlatego dla mnie to jest naprawdę najgorszy scenariusz, więc
Dlatego musimy najbardziej pomóc Ukraińcom, bo właśnie bez wolnej Ukrainy nie będzie też wolnej Białorusi. Tego typu wypowiedzi pokazują nam, że część z białoruskiego społeczeństwa kompletnie nie wierzy w to, co próbuje im wpajać prezydent Łukaszenka. Oczywiście zabiegi polskiego rządu, takie jak budowa płotu na granicy z Białorusią, nie poprawia wizerunkowo naszych wzajemnych relacji. Ale bądźmy szczerzy, gdyby nie głupota tego człowieka i to, że jak stary osioł brnie uparcie w objęcia putinowskiej Rosji, z pewnością takich inwestycji nie trzeba by było realizować kosztem kolejnych wydatków z i tak już mocno nadwyrężonego polskiego budżetu. Europa już dawno zakończyłaby tę wojnę, gdyby Amerykanie poprzez Polaków nie popychali i nie podburzali do tej wojny. Zresztą również zdaniem samych rodowitych Białorusinów, to co robi kierujący ich państwem dyktator, to równia pochyła, która prędzej czy później doprowadzi do upadku Łukaszenki, a w najgorszym razie sama Białoruś trafi ponownie w ręce Rosji. Wprawdzie kasandryczne prognozy 10% spadku tamtejszego PKB, które przewidywali analitycy ekonomiczni po wprowadzeniu kolejnych sankcji, nie sprawdziły się w takim wymiarze, jak przypuszczano. Ale jednak sytuacja gospodarcza Białorusi wcale nie wygląda dobrze, a dalsze uzależnianie się jedynie od Rosji rysuje dość negatywne perspektywy przed tamtejszymi władzami. Tym bardziej, że jak się okazuje, to ponad 70% wyprodukowanych miesięcznie towarów trafiało do magazynów, a nie do potencjalnych ich odbiorców. To więcej o 20% pod względem objętości i 48% pod względem wartości w stosunku do analogicznego okresu z roku 2021. Reasumując dzisiejszy materiał, ogólne podejście społeczeństwa białoruskiego do nas Polaków jest trudne do jednoznacznego określenia, bo jak to bywa w stosunkach międzyludzkich, jest to dość złożony temat. Natomiast ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć, że stosunki pomiędzy Białorusinami a nami Polakami były w przeszłości i nadal są nieco skomplikowane, nawet ze względu na różne kwestie historyczne i polityczne, takie jak kontrowersje wokół dziedzictwa kulturowego, problemy z granicą, czy kwestie mniejszości narodowych. Ale z całą pewnością obecnie sprawujący władzę reżim stawia nas Polaków w negatywnym świetle i prawdopodobnie część z mniej wyedukowanych ludzi wierzy w takie, a nie inne pranie mózgu. Pamiętajmy jednak, że w Białorusi istnieje również znaczna część tamtejszego społeczeństwa, która jest przyjaźnie nastawiona do Polski i Polaków, co wynika z wielu różnych czynników, takich jak związki rodzinne, handel i kultura. Myśląc zdroworozsądkowo, trzymajmy się więc tego, co nas łączy, a nie dzieli, bo tylko takie podejście ma sens, a z władzami jest tak od zarania dziejów, że wieczne nie są. Więc najważniejsze jest mieć własny rozum i moralność, której ewidentnie Łukaszence i jego propagandystom brakuje. Tyle na dziś. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i poświęcony czas. Do zobaczenia już wkrótce. Miłej niedzieli. Cześć.